Muzykę na naszym festiwalu wykonujemy bardzo różną. Przez taką zupełną, czystą klasykę, mam tutaj na myśli kompozytorów XX, XIX, XVIII wiecznych, od Bacha przez Schuberta po Mieczysława Weinberga. Oczywiście trzonem muzycznym festiwalu od początku byli kompozytorzy i ich dzieła, kompozytorzy polscy o żydowskich korzeniach. I wokół tego repertuaru zawsze obudowujemy cały cykl koncertowy. Nie stoi za nami żadna wielka instytucja, która by nam zapewniała jakiś taki spokój, że kolejne edycje są oczywistością. Także przede wszystkim, kiedy widzę, że to się dzieje i że przyjeżdżają lub przylatują z zagranicy wspaniali artyści i grają z nami w podwórkach czy w pomniku, no to już sam ten fakt jest czymś zupełnie nieoczywistym i wspaniałym. Ja w ogóle w mojej pracy współpracuję z muzykami zaangażowanymi, a nie wynajętymi. To nie chodzi o to, żeby kogoś wynająć do zagrania jakiegoś programu, który sobie gdzieś tam wymyśliłam, ale o to, żeby właśnie wykonawcy też nieśli ten festiwal i chyba tak się dzieje, dlatego że ich entuzjazm do tego, żeby przygotować program specjalny, bo właściwie na Warsze Musik to jest chyba też jakoś ważne, brzmią wyłącznie programy specjalne, specjalnie przygotowane dla każdej z tych lokalizacji. I feel very privileged to be here in Warsaw and part of this festival, working with really great musicians and bringing a new piece into life. It's a piece I've been working on for a while and feels important to do it here. So it's related to this space for me. It has to do with my grandfather, who I never met, who was from Poland, from not far from Warsaw. They are each unique in the way they haunt us. To był pierwszy pomysł. Właściwie o to chodziło, kiedy przy pierwszej edycji jeździliśmy z Markiem, z moim prywatnym wymalowanym pianinkiem i jeździliśmy po tych kamienicach i po podwórkach, właściwie chcąc sprawdzić, czy ta muzyka sprawdzi się w takiej przestrzeni, czy to w ogóle zadziała, czy to kogoś zainteresuje, co na to mieszkańcy. Naszym pierwszym odbiorcą, zwłaszcza w tych koncertach podwórkowych, są mieszkańcy tych kamienic. Słuchacze, którzy przychodzą na nasze koncerty, często to są stali bywalcy. My rozpoznajemy już twarze znajome, które widzimy w kolejnych latach, na kolejnych koncertach.
Są wśród też słuchaczy melomani, których czasami widujemy na festiwalach muzycznych zupełnie innych, bardziej można powiedzieć poważnych. Ja powiem szczerze, na tych pierwszych edycjach festiwalu miałem dosyć ambiwalentny stosunek w ogóle do grania takiego, no nie na fortepianie, tylko na pianinie. Na dzisiejszym koncercie w ogóle grałem na elektrycznym instrumencie. Dla mnie zawsze ważny był ten komfort i ta jakość jakby związana z sytuacją koncertową, czyli jednak no, sala koncertowa, publiczność zachowująca się cicho, program przygotowany w zaciszu domowym i potem wykonany w sali koncertowej o dobrej akustyce. I tutaj no, za namową Ani zaczęliśmy ten cykl i te początki moje tutaj no, były takie, no ja nie byłem do końca przekonany. Dla mnie to było bardzo trudne doświadczenie, grać właśnie w takich warunkach, na nienastrojonym instrumencie, gdzie tych odgłosów niemuzycznych było bardzo dużo. I muszę przyznać, że z każdą kolejną edycją ta atmosfera festiwalowa była mi bliższa i teraz mogę powiedzieć, że się z tym identyfikuję. One slaughter cannot be equated to another. But what about the sitting not so far from? What about doing one's daily chores? What about the knowing? Trochę poczułam smutek dzisiaj, jak był ostatni koncert w Kamienicy, kiedy Julianna Ziedler-Smuga grała utwór Między światłością a cieniem i te dźwięki marimby wybrzmiewały w Kamienicy i uświadomiłam sobie, że na następny taki koncert muszę czekać aż rok.